Witam w kolejnym odcinku z serii Zakopane Test. Partnerzy odcinka Greenway, Efton, Leader i Shared Wize. Kody rabatowe w opisie. Cześć, witam. Dzisiaj witam w niedzielny poranek i dzisiaj naprawdę jest niedziela. Jak zwykle idę z prezentami od partnerów odcinka, czyli z koszulką od eShirt.pl i z wycieraczkami od Wize. Cześć Maćku, witam. Co to masz za auto? To ma Mercedesa EQS-ów. Maciej wziął auto na jazdę testową i przyjechał na Zakopane Test, no bo jak najlepiej wytestować auto? Pojechać do Zakopanego, wszystko o aucie się dowiemy. Ja tu szybko zrobię krótkie 360. Na jakich dużych kołach jeździ EQS-ów? 275, 35, 22. No właśnie wydawało mi się, że jakieś strasznie duże te koła. Przodu i z tyłu te same koła. EQE 43, tak dokładnie się nazywa ten model. No jest to, powiem szczerze, kawał samochodu. No wielki, wygląda na 5 metrów, ale to potem sprawdzę i tu najwyżej Wam napiszę. Teraz mamy jakieś 17 cm. No i popatrzcie, jedzie w górę. 21 cm. Finalnie można tak podnieść EQS-ów. No i co, udało mi się ustawić tak jak to lubię. Przypomnę, mam 180 cm. Idę teraz zobaczyć, ile miejsca będzie z tyłu, gdy siądę sam za sobą. No mamy tutaj prawie 3 pięści wolnej przestrzeni. O, tu można sobie coś schować. A nad głową jeszcze troszkę ponad 1 pięść wolnej przestrzeni. Także zdecydowanie przestronne wnętrze. A do tego widzę tu szklany dach. Od tego trzeba było zacząć. Teraz będzie mnie tu widać. W schoweczku 2 razy USB-C. Podłokietnik. Fajny, mięciutki. Da się to chyba też złożyć 1/3 fotela. O, popatrzcie, coś takiego. A z tyłu mamy tutaj na fotelach 2 razy Isofixa. Co, idziemy zrobić pomiary bagażnika. Zobaczymy, czy dobrze dzisiaj macham nogą. O, teraz dobrze, bardziej po lewej. Jakieś 94 cm w tym kierunku. Między nadkolami mamy centymetrów. Ciężko do końca powiedzieć, bo te nadkola są tu bardzo mało widoczne. 110 tutaj, dołem może tutaj 100 cm. I do półeczki mamy centymetrów 45. Także to, co widzimy, to jest jakieś 450 litrów, ale zapewne jeszcze są jakieś schowki i podwójna podłoga. Tak, jest. Tutaj jeszcze całkiem sporo litrów. Jakieś miejsce na kable na pewno się znajdzie i na jakieś drobiazgi. Chwyciki na siatki, no i gniazdko 12V, choćby do lodóweczki. Z ciekawostek mamy tutaj jeszcze hak. Tu jest stosowny guziczek. Jak nacisnę jeszcze raz, to się schowa. I popatrzcie. I hak odjeżdża. Jak odejmiemy sobie to od tego, no to wychodzi nam, jeśli dobrze liczę, że możemy pociągnąć tonę 900. Auto produkowane jest w USA. Tu możemy sobie z przodu nalać płynu do spryskiwaczy, natomiast maski nie otworzymy. Z przodu franka nie ma. Kasujemy zegary i ruszamy w stronę Zakopanego. Hej Mercedes, Tak, proszę. prowadź do Zakopane Centrum Edukacji Przyrodniczej. Wyznaczam trasę do celu Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego Tytusa Chałubińskiego 42A, Zakopane. Dojedź do zaznaczonej trasy. Pokazuje, że przyjedziemy na 47%. Ile procentów mamy teraz? To 79. 79% startujemy. Pokazuje nam też, że jesteśmy pod ładowarką 100 kW na mapie. No i zaraz pierwszy krawężnik i będzie prawda o zawieszeniu. Teraz jedziemy chyba w podwyższonym, tak? Bo podwyższaliśmy. Tak, z prawej że- czysto. Teraz skręć w lewo w ulica Radziszowska. O, jaki nam się tu ekranik pojawił. Dobra, to obniż zawieszenie, bo na razie jest tak dość twardo, bym powiedział, jak na Mercedesa. No i popatrzcie. Ja też chciałem wiedzieć, co się dzieje, więc włączyłem ekran przede mną. No i teraz mam to samo, co na tamtym ekranie. Widzę, że mamy 99 km do celu, mamy być na godzinę 10, a w zasadzie za 1/10 i 47% mamy dowieść. Tu mamy jedną nawigację, tu mamy drugą nawigację, a tu mamy trzecią nawigację. Także nie powinniśmy się zgubić. Maćku, powiedz mi, skąd Ty to auto wyrwałeś? Bo wiem, że to nie jest Twoje auto. Tak, nie, jest to auto z salonu wypożyczone. Można po prostu przyjść do salonu od Bielska. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kupnem czy po prostu sprawdzeniem samochodu. Jest to też dla firm, bo prowadzę firmę. Ci wejdę w słowo. Jest salon, który rozumie, że jak się klient nie przejedzie, to nie kupi. A jak przejedzie się, to jest duża szansa, że kupi, jeśli Tak. jest na kupnie samochodu, bo kurczę, elektryki uzależniają. Dokładnie. No, Ja super. sam jeżdżę Leafem. Tutaj mamy taki schowek przed nami. Schowek nie za wielkich rozmiarów. Otwiera się go tym guziczkiem tutaj. Tu jak widzicie, da się wsadzić 1,5 litrową butelkę. Zmieści się tutaj bez większych problemów. Tutaj mamy oczywiście sterowanie fotelami. Fotele mamy grzane i wentylowane. To wszystko na drzwiach jak w każdym Mercedesie. Tutaj taki wielki schowek. 2 razy USB-C.
Jakieś uchwyty na indukcyjna. kubeczki, indukcja i w podłokietniku to już w ogóle taki strasznie przepasny schowek. No i tutaj pod spodem też wielki schowek i kolejny 2 razy USB-C, także trochę tych USB-C tutaj jest na pokładzie. I jak fajnie zrobiona nawigacja, pokazuje nam tutaj obraz z kamery i nałożone strzałki na to, więc wiemy, że trzeba skręcić w lewo. No i jesteśmy już na Zakopiance. Jak na razie zużycie to 22,8 kWh na 100. Co my tutaj mamy? Dzisiaj jedziemy Mercedesem EQE SUV 43 z baterią 90 kWh netto, 476 koni. Czyli prawie 500 koni mechanicznych i niecały 1000 Nm, no to zdecydowanie chcę to jechać. Gdzieś tutaj włączaliśmy się do ruchu, no to wciska fotel zdecydowanie. Natomiast wydaje mi się, że czuć masę tego samochodu. Nie wiem, jak Ty to oceniasz za kierownicy, ja to jako pasażer bardziej na razie w tym momencie się wypowiadam. Jak tutaj oceniasz prowadzenie tego samochodu? Bardzo dobrze się to prowadzi, tak mówisz, pływająco, delikatnie, na spokojnie. Jest tutaj bardzo inteligentny system właśnie utrzymania się i na pasie ruchu, i samego systemu jazdy. Na przykład tutaj wystarczy tylko delikatnie trzymać pedał gazu i automatycznie sam samochód zwalnia. Jeżeli wykryje, powiedzmy, jakieś znaki, że jest zmniejszenie prędkości, on automatycznie sam zwolni. My trzymamy ten pedał gazu cały czas, powiedzmy, w jednym miejscu, a on i tak automatycznie zwalnia. Jasne, chcemy przyspieszyć, wtedy musimy dodać gazu, ale trzymając pedał, to co zauważyłem, on sam po prostu dostosowuje się do warunków jazdy. Tak samo jak są na przykład zakręty ostre, też zwalnia. Choćby trzymając pedał, on i tak zwalnia. Czyli tutaj system System bardzo inteligentny. Bardziej system kieruje niż my. Dokładnie. To też trzeba się przyzwyczaić i lubić, ale jest taka funkcja. No jest tutaj w menu tyle tego, że dzisiaj pewnie nie uda nam się wszystkiego odkryć, bo w menu Mercedesa jest bardzo rozbudowane. Pytanie z gatunków standardowych. Jak zaczęła się Twoja przygoda z elektromobilnością? No bo to jest nie pierwszy elektryk, w którym siedzisz dzisiaj. Od czego zaczynałeś? Pierwszy jeździłem samochodem Leafem 1, ale tylko to było po prostu przejechać się samochodem, sprawdzić, jak to w ogóle wygląda. Co, spodobało Ci się, nie spodobało Ci? Podobał mi się bardzo, strasznie lubię ten dźwięk z tego ruszania, tego silnika. Taki jak w samolocie, tak się turbina rozpędzała. Dobra, to zacząłeś od przejażdżki Leafem 1? Potem szukałem auta, bo chciałem kupić auto. Przeszedłem się do salonu Nissana, sprawdzić po prostu, no, popatrzeć na jakieś nowe auta, jak to wygląda. Wtedy gość powiedział mi, żebym sobie zaczekał, bo będą od przyszłego roku dotacje na samochody elektryczne i można wziąć po prostu w leasing. Nie trzeba będzie mieć pierwszej wpłaty własnej i ta pierwsza wpłata pójdzie jako, dotacja pójdzie jako pierwsza wpłata. Praktycznie bez żadnych kosztów. Czyli tak doszliśmy do Leafa 2, tak? I doszliśmy do Leafa 2. Ja mówię, jak 1, jasne, jest trochę tańsza, ale wziąć, powiedzmy, leasing czy wziąć kredyt, jak przeliczyłem te koszty, no to wyszło mi prawie 90 000. Auto pierwsze, Leafa 2, którą kupiłem, to kupiłem za 130 000, dostałem dotację 27 000, do roku zrobiłem tym samochodem 30 000. W ciągu roku. No i jak się jeździ generalnie na prądzie? Na prądzie bardzo dobrze. Przesiadłbyś się na stałe do spalinowych jeszcze? Mam spalinowe też, ale mówię, głównie wykorzystuję samochód elektryczny. Czyli standardowo, spalinowe tak, stoją, jest. Elektryk jeździ. Elektryk jeździ. Czyli znowu ta sama historia. No tak, tylko że mam jeszcze Forda Gran Turismo Connecta, to jest ten duże auto, jest 7-miejscowe. Jak złożę siedzenia, to mogę 2 europalety wsadzić. Jest to dla mnie po prostu przy prowadzeniu firmy bardzo dobry samochód. Nie? No, ale w tej chwili oprócz tego, co siedzę w biurze, to też świadczę usługi projektowe i pomiarowe innym firmom. No i kolejne pomiary w tunelu. No i obrazuje to, jak tu jest w tym samochodzie cicho. Da się zobaczyć wartości poniżej 60 dB, także wyciszenie EQE SUV-a jest na najwyższym poziomie. No i pomału będziemy zbliżać się do Rdzawki. Tutaj nawigacja wymyśliła, że się nie da przejechać i mamy się zawrócić, ale my jedziemy prosto, bo wiemy, że da się przejechać.
pytanko mam, bo skoro to auto jest z salonu, no to nie powiesz mi, ile kosztuje jego ubezpieczenie, ale z ciekawości zapytam, ile kosztowało ubezpieczenie Twojego Leafa ostatnie, które robiłeś? Przy zakupie zapłaciłem prawie 5000 złotych razem z gapem na 4 lata już. No na pewno nie dzwoniłeś do Beniamina. Nie dzwoniłem. No tak, wiesz, kolejny raz przedłużał ubezpieczenie, to dzwoń, bo kurczę, kwota wydaje mi się jak na Leafa niestety bardzo zaporowa, a Beniamin to jest człowiek, który potrafi zdziałać cuda, no i tak z sercem podchodzi do klientów, potrafi wywalczyć dodatkowe zniżki i te kwoty potrafią być nawet o kilka tysięcy niższe. A jak zawsze tutaj, drodzy widzowie, Wam podpowiem, że linki do Beniamina jak zawsze znajdziecie w opisie. Co tu ta nawigacja oryginalna robi? No cały czas chcę, żebyśmy się gdzieś tu zawracali. O, tutaj u mnie zresztą to samo. A tutaj normalnie można jechać zakopianką. No i tam gdzieś dalej powinny być Tatry. My jesteśmy już prawie na 800 metrów nad poziom morza. I jesteśmy przy Circle K w Dawce. Mamy 28, prawie 29 kWh na 100 po 65 km. 54 minuty tu jechaliśmy, pokazuje nam średnią 72 na godzinę. I z ciekawostek, mamy tutaj taki ekran, który nam pokazuje, jak kręcą się teraz silniki i czy się w ogóle kręcą. Teraz się kręci tylko tylni. I czy teraz się będzie kręcił? Dam gazu. No i mamy 5000 obrotów na tylnym silniku i mamy też moment obrotowy. Także auto zasadniczo jest tylno-napędowe, jak trzeba to dołączy przednią oś i zresztą chwilami tutaj było widać, o teraz przy rekuperacji dołączył przednią oś i przedni silnik kręci się 5000 obrotów na minutę przy około 85 na godzinę. Popatrzcie, jaka fajna funkcja. Jak chcę sobie tutaj pobawić się klimatyzacją, na przykład teraz mi zmarzły nogi, no to na ekranie przede mną mogę się tutaj bez nachylania się tam w lewo poustawiać klimatyzację. I wjeżdżamy do Bańskiej Niżnej. I tutaj Marcin mi powiedział, że jest wysokość nad poziom morza. No i jest. Bańska Niżna jest na 675 metrów nad poziom morza. To jest coś, co bardzo lubię, bo ja lubię wiedzieć, jak wysoko jestem. No i jesteśmy w Poroninie, Zakopane 5 km i dane zużycia. Prawie 26 kWh po 90 km, godzinę 20 i 67 na godzinę średnia. Dzisiaj korków nie było, więc troszkę szybciej zjechaliśmy, ale to dlatego, że wstaliśmy w niedzielę rano. No i skręcamy pod ładowareczkę, pod Centrum Edukacji Przyrodniczej. Zobaczymy, jak to tu dziś wygląda. Fajna kamerka cofania, dobrej jakości, duża rozdzielczość. No i mamy 97 km, 1,5 godziny, 64 na godzinę średnia i 26,8 kWh na 100 zużycie. W akumulatorze pozostało dokładnie 50%. No i zobaczymy, jaka jest tutaj prędkość ładowarki pokładowej. DC możemy ładować się 173 kW z tego, co kojarzę. Tu jest ograniczenie 500 A, czyli 500 A razy napięcie pakietu. Natomiast zobaczymy, jak się rozkręci na AC. No i mamy moc ładowarki pokładowej 22 kW. No i na zewnątrz leje i jest 5 stopni, więc jest koszmarnie zimno. Także już tutaj na szybko zrobiłem tylko zdjęcie. Pół godziny się ładowaliśmy, dokładnie 28 minut. W tym czasie udało się doładować troszkę ponad 10 kWh, co przełożyło się na 10% więcej w akumulatorze. Mamy teraz 60% w akumulatorze. Kasujemy zegary i będziemy ruszać w stronę Krakowa. I jesteśmy na 904 metry nad poziom morza. I co wymyślił Mercedes? Wymyślił, że będziemy na 12:12, przejedziemy 101 km i dojedziemy na 38%. A już widzę, jak to Mercedes wymyślił. Mercedes będzie objeżdżał w szaflarach korek w Nowym Targu. Także fajna nawigacja online, wie, że są korki i próbuje nas tutaj przed nimi uchronić. No i mamy tutaj wbudowany rejestrator, natomiast żeby zadziałał, trzeba jakąś pamięć USB podłączyć. Ciekawie to jest zrobione, bo mamy tutaj normalnie menu, natomiast nawigację cały czas i tak widzimy. Jak naciśniemy tutaj, no to nam się uruchomi ta duża nawigacja. To mi się podoba, natomiast jak ktoś by chciał jeździć na Androidzie, no to mamy tutaj bezprzewodowy Android Auto. CarPlay zapewne też. Jak zawsze będę powtarzał, że auto to trzeba dobrać do własnych potrzeb. Ja generalnie nie jestem zwolennikiem SUV-ów. Ja w takich autach jakoś nie czuję się najlepiej, nie czuję tej pewności prowadzenia. Jakoś no, trudno mi to Wam tak nawet określić. No, po prostu nie lubię SUV-ów. Ja dzisiaj nie jestem zachwycony tym modelem samochodu, natomiast mamy tu reprezentanta grupy, która zdecydowanie lubi tego typu pojazdy. I powiedz, Maćku, jak Ci się jedzie tym Mercedesem dzisiaj? Bardzo się fajnie jeździ z Mercedesem, po prostu płynie po drodze. Ja też lubię gabarytowo większe auta. No i popatrzcie, kurczę, mamy tutaj dzisiaj dwóch kierowców i dwa różne odczucia, dwa różne odbiory tego samego samochodu. Dlatego
nie da się powiedzieć, że ten jest dobry, a ten jest zły samochód. Po prostu ten jest dla mnie, a ten jest dla Ciebie. I dzisiaj ten Mercedes to nie jest samochód dla mnie, natomiast jest to samochód dla Maćka. No i tak to wygląda. Dlatego ja staram się w tych testach pokazywać jak najwięcej twardych danych. Zużycia, zasięgi, pojemności akumulatora. Opowiadam o moich odczuciach z jazdy. Jeśli ktoś lubi taką bardziej dynamiczną jazdę, no to generalnie będzie miał upodobania prawdopodobnie bliższe moich, natomiast niekoniecznie bliższe gościom, którzy na Zakopane teście zawitali. Bo tutaj każdy ma inne ma tutaj potrzeby, inne predyspozycje, inaczej patrzy na motoryzację. No i tak głównie stoimy w korkach, a ja się tu bawię. No i popatrzcie, można sobie podgrzewać bardziej to, na czym siedzimy, albo to, co nam podpiera plecy. Kurczę. No jest tych bajerów tu co niemiara. Klimatyzację mamy tutaj 4-strefową zapewne, bo w drugim rzędzie można i po lewej, i po prawej stronie ustawiać fotele. I coś, co mi się podoba, jadąc do Zakopanego ustawiłem sobie, żeby grzał mi nogi. Potem poszliśmy na śniadanie, teraz jedziemy do Krakowa i popatrzcie, i dalej jest ustawione, że ma grzać nogi, czyli nie zapomniał. No i nad nami już budowa mostu, którym będzie przebiegała nowa nitka z Zakopianki. I popatrzcie, pierwsza nawigacja, która nas kieruje tutaj tak jak trzeba, bo tutaj jak pojedziemy według Google'a, no to niestety ustawimy się w dość niefajnym korku, a my sobie pojedziemy nie po googlowemu, tylko pojedziemy sobie tak jak Mercedes wymyślił. Tutaj bardzo duży szacunek dla Mercedesa, że wymyśla nawet takie boczne dróżki. No niestety nawet i tu jest zakorkowane i nam to będzie pokazywał, że mamy skręcić w prawo. No i to skręcamy w prawo. Co zakaz? Aha, tylko że tu zakaz wjazdu. Dobra, to tu nie skręcimy, to skręcimy w następną. No niestety nie wiedział, że tu jest zakaz wjazdu. Ale Zobaczymy, czy wymyśli, że można bez zakazu. Tak, wymyślił. No kurczę, masakra. A mówili, że to 1 000 000 kilometrów bez naprawy. A zepsuł się na zakręcie na Zakopiance. Bardzo niebezpieczne jeszcze miejsce. No i tutaj niestety jakieś auto pali ostro olej, a w Mercedesie prawie nic nie czuć, nie? A teraz popatrzcie, tutaj będziemy za chwilę przyspieszać. No to się pojawi na wskaźniku przeciążeń. Jak to wygląda? 0,3G mieliśmy przy zmianie pasa. A tutaj mamy jeszcze taki ekran od offroadu i wiemy, czy auto jest przechylone w lewo czy w prawo. Wiemy też, że przedni silnik ma 32 stopnie, tylny 44, a bateria 17 stopni. I jesteśmy na 311 metrów nad poziom morza. A gdybym stwierdził, że zagłówek mam na przykład za nisko, to mogę go sobie tu elektrycznie podciągnąć do góry. Mamy tutaj taki dość nieduży parking. Zobaczymy, jak zwrotne to jest auto. Jak widać, tylna oś też się skręciła. No i Mercedes się bardzo ładnie poskładał. Teraz widać, jak to koło tu wygląda. No kosmicznie to wygląda, jakby był po dobrym dzwonie. No i jesteśmy na miejscu. Finalnie udało się przejść na 12:10. A tak wygląda statystyka. 101 km, godzinę 54, 53 na godzinę średnia i 16,4 zużycie. W akumulatorze pozostało nam jeszcze 42%. I króciutkie podsumowanie tej przemiłej przejażdżki z Maćkiem. Auto bardzo ciekawe, natomiast no, tak jak gdzieś tam w filmie już zauważyłem, SUV-y to nie jest segment dla mnie. Na pewno trzeba się przyzwyczaić do tego tutaj zawieszenia pneumatycznego, bo ono żyje tak trochę swoim życiem. I to jest tak, że wielkie, duże jakieś progi jest w stanie zniwelować, natomiast zauważy jakąś ryskę na asfalcie. Taka specyfika, no zapewne też jazda na dużych 22-calowych kołach. Także dla kogo takie auto? No dla kogoś, kto lubi duże, ciężkie samochody. Zdecydowanie warto wtedy się przejechać, wypożyczyć choćby tak jak Maciek tutaj z salonu taki samochód, żeby go poznać bliżej i zobaczyć, czy pasuje do Waszych potrzeb. Jak szacuję tutaj z naszych dzisiejszych zużyć zasięgi tego samochodu, więc autostradowo to około 300 km, bo przypominam, że zużycie do Zakopanego to jest taka typowa jazda autostradowa, tak to zazwyczaj wychodzi. Natomiast to, co mamy z powrotem, to jest taki ekstremalny eco-driving. No i w takim trybie ekstremalnego eco-drivingu tutaj mamy zużycie w granicach 16 kWh, więc myślę, że ponad 500 km dałoby się tym przejechać, bo przypomnę, mamy tutaj 89-90 kWh netto. A ja jak zawsze bardzo dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć, bardzo miło było. Pokazuje nam, że maksymalnie będziemy się ładować z mocą 93 kW, a to zapewne dlatego, że jest zimny akumulator.
możemy go tu podłączyć i sprawdzimy, co? Czy faktycznie będzie 93. No i mamy tutaj stację Power Dota pod Janem w Skawinie, mamy kartę Mercedesa i zobaczymy, jak się będzie ładował. 41% startuje, no i mamy aktualnie tylko 68 kW mocy ładowania.